Tak jak wam mówiłem, do Mekki, Medyny ja, kierownik podróży, Wydziału Podróży, wejść nie mogę, bo jestem chrześcijaninem. Ale po oczach daję. Witam Państwa bardzo serdecznie w trzecim odcinku z serii Jak to daleko w Iranie. I na początku chciałem powiedzieć, że Irańczycy nie są nachalni. To pokazuje, że przeszli pewnego rodzaju metamorfozę od 2018 roku, kiedy tutaj byliśmy po raz pierwszy. Na kanale jest seria filmów, Paweł, żeś mnie nie przejechał. Na kanale jest seria filmów z 2018 roku, jak lądem, autostopem i hulajnogą kierownik jechał z Polski aż do Pakistanu. Więc tam to już są perypetie. Troszkę gorsza jakość obrazu, montaż, bo wiadomo, kierownik się uczył. Więc, ale przygoda jest i przygoda będzie również w tym odcinku. Zapraszam serdecznie na odcinek. Proszę, się zaplułem. Proszę o pozostawienie łapki. Proszę o zostawienie komentarza, dobrego słowa na początek odcinka. Nie zapominajcie o tym, bo to jest bardziej niż ważne. To wręcz jest wymagane do tego, żeby kanał prosperował, rozwijał się, no i żeby kierownik miał czym oddychać. Zapraszam do zwiedzania, jak się nazywało to miasto? Maszhed. Do zwiedzania Maszhedu. Szeryf mnie chciał zwerbować na taksówkę. Mówię, nie, szeryfie, co ja będę za taksówkę płacił złotówkę, jak ja zapłacę za autobus pewnie 30 groszy. Ale cebula, nie, no po prostu ciekawiej jest doświadczyć autobusu niżeli jechać bezpośrednio samochodem. O doświadczenia chodzi. Jesteśmy w Maszhedzie. Dziękuję. Jesteśmy w Maszhedzie. To jest miasto szyickie. Na co chciałem zwrócić uwagę? Na to, że szyici i sunnici to normalnie się nienawidzą. Dlaczego tak mówię? Ponieważ zobaczcie, macie w kraju szyitów i sunnitów. Paweł, bez świrowania. Szyitów i sunnitów. No i nie tajemnicą jest, że jedni drugich eliminują. No tak powiedziałbym w takim ładnym żargonie. Zobaczcie, u nas jak są chrześcijanie, są protestanci, baptyści, prawosławni, katolicy. No czy wy widzieliście kiedykolwiek, żeby jeden drugiego chciał zlikwidować? Dzięki, Paweł, spoko, dzięki. Zlikwidować. Oczywiście pewnie jakieś takie sytuacje jednostkowe by się znalazły, ale na pewno nie tyle, co na przykład w Iranie. Czasami jak rozmawiam z szyitami, no to oni mówią tak, sunnici to są kmioty. Później rozmawiam z sunnitami, którzy mówią tak, szyici to jest w człowieku najgorszy odpad. I później, i to jest takie wręcz śmieszno-zabawne, ale w rzeczywistości bardzo groźne. Maszhad, czyli to miasto, w którym jesteśmy, zostało założone w 823 roku i to jest miasto pielgrzymów. Mówi się tak w Iranie. Bogaci jeżdżą do Mekki, Mekka, Medyna w Arabii Saudyjskiej, a biedni przyjeżdżają do Maszhedu. Ale po co przyjeżdżają? Już wam mówię. Przyjeżdżają tutaj, żeby złożyć hołd, pokłon imamie Rezie. Imam Reza. Nie pamiętam, który to już imam. Chyba 7 czy 8? No bo u szyitów tych imamów jest dużo. Oni uważają, że to właśnie imam jest tym dowódcą, nie dowódcą, takim przywódcą duchowym, który otrzymał po prostu od Allaha moce. Dlatego też u nich ci imamowie są tacy ważni. No i w centrach miast, tak jak tutaj, oczywiście pójdziemy, żebyście zobaczyli, są grobowce, nie grobowce. Tego jest bardzo dużo. Zobaczycie sami i zrozumiecie prościej, o co w tym wszystkim chodzi. Drodzy widzowie, co to jest za fura?
Co to jest za fura? Patrzcie, korek niezgody, korek na gaz, CNG. Co to jest za fura? Nie mogę ogarnąć, ta stara. Może ktoś z was będzie wiedział, to może podpowiedzieć w komentarzach. My zasuwamy dalej. A jeszcze nawiązując do tych takich zatarć religijnych między szyitami a sunnitami, no to trzeba wspomnieć o tym, że w 94 roku Mujahedini, poczytajcie sobie o tym ruchu, to jest ruch, którego głównym celem było wyeliminowanie polityków amerykańskich i tych wpływów zachodnich tutaj z Iranu. Czyli to są tacy, powiedziałbym, taka prawica, narodowościowcy, dobrze chyba powiedziałem, narodowościowcy, którzy mają za cel w swoim życiu wyprostować to, co krzywe. Tylko oczywiście to, co krzywe, to, co proste, bardzo subtelnie można uznać za subiektywne. Ale faktycznie Muedzini, no to jest ruch, który można spokojnie nazwać ruchem, bojówką, która wprowadza zamęt. Zatrzyma się czy się nie zatrzyma? Jeden się nie zatrzymał, drugi się nie zatrzymał, trzeci też nie, czwarty też nie. Kultura to chyba w kuchni została na chacie. No, dziękuję bardzo. Gdzie jest przystanek, ja się pytam. Salam alejkum. I ci Mujahedini w tym 94 przeprowadzili atak na ten meczet, gdzie jest grób imama Rezy. No i 26 osób niestety powędrowało. Miejmy nadzieję, że do Allaha. Więc jak widzicie tutaj te zatarczki, to nie jest, wiecie, to nie jest głupie gadanie. To jest autentycznie realne zagrożenie na tle religijnym. Dlatego też polecam pojechać na Grabarkę, jak będziecie na Podlasiu. My na Podlasiu żyjemy w zgodzie. Katolicy, protestanci, baptyści, prawosławni, wszyscy jak jeden brat. Nigdy, przenigdy w swoim życiu nie uświadczyłem dyskryminacji religijnej, na przykład w szkole, w podstawówce czy w gimnazjum. Mam nadzieję, że wy również nie doświadczyliście, a jeżeli doświadczyliście, to napiszcie w komentarzu, bo to może być ciekawe. Ja czytam komentarze, nie obrażajcie się, że nie odpisuję na komentarze, ale na przykład w ostatnim miesiącu, jako ciekawostkę dodam, na kanale było, czekaj, żeby nie skłamać, na kanale było jakieś 10 000 komentarzy pod odcinkami, więc wyobraźcie sobie, jaka to jest liczba. Wy myślicie jednostkowo, że kierownik powinien odpowiedzieć, a wy wyobraźcie sobie, że ja jestem jeden, was jest dużo, no i czytam komentarze, ale nie zawsze jest czas na to, żeby na wszystkie odpowiedzieć. Więc nie zrażajcie się, piszcie komentarze, bo to jest po prostu bardzo ważne. Ale gadkę zarzuciłem, co? Aż mi w gardle wyschło. Salam alejkum. Salam alaikum. A kto to taki ładny? Proszę się nie bać. Szefunciu. Masz dziabnij sobie palucha. Masz dziabnij sobie palucha. Jaki fajny, jaka grzywa u szefa. Koleżka mnie zatrzymał, pyta się, patrzy na kapelusz, na flagę na kapeluszu i pyta się: a skąd ty? Ja mówię, że ja z Polski. On mówi: o Matko Święta Przenajświętsza Maryjo, Matko naszego Przenajświętszego. Oczywiście po ichniejszemu. Mówi: witamy w Maszhedzie. Ja mówię: witam serdecznie. Przyjechałem w gościnę. I koleżka do mnie: czy czegoś potrzebujesz? Nocleg, w ogóle jedzenie? Mówię: nie, wszystko jest. Mam tutaj koleżkę już nagranego. Też z nieba spadł ten koleżka. Wszystko jest jak należy. Ale dziwnie zrobione. Droga szeroka, na środku dla busów tylko.
po prawej, po lewej samochody. Ma to sens, bo oni tutaj piesego to po prostu za śmiecia uważają. Trzeba się po prostu tak wcisnąć, że nie mają innego wyboru. Co, robota się robi, herbatka sobie stoi tutaj. Herbatka sobie jest. Podział jest na panie i podział jest na panów. Wbijam od razu do pani. Intuicja mnie tak ciągnęła. Ale trzeba było zmienić, żeby nie wprowadzać chaosu wśród pań. Niestety powiem wam, że bardzo rzadko, muszę to powiedzieć na głos, bardzo rzadko spotykam ludzi mówiących po angielsku. To jest straszne. A po polsku to już nie pytajcie, po polsku też nie mówią. Dlaczego się śmieję i mówię, że po polsku też nie mówią? Ponieważ w 2018 roku w miejscowości Kłaszan spotkałem takiego koleżkę, który był zafascynowany Polską i autentycznie Irańczyk mówił po polsku, mieszkając tutaj w Iranie, nigdy nie będąc w Polsce. Poprosił mnie, pamiętam wtedy, że mu załatwił dziewczynę z Polski, ale powiedziałem, że to za dużo roboty, więc mu nie załatwię. Ktoś zapyta: szefie, a ile bilet? Bilet na komunikację miejską, niezależnie od ilości przystanków, wynosi 29 groszy. No, zaokrąglimy do 30, żeby łatwiej było liczyć. Pomalutku, wolnym sandałem się przebijemy. Proszę kierownika przepuścić, bo jak kopnie w zderzak tylny, to odpadnie. Bez szaleństw. Tutaj już mamy centrum po lewej praktycznie, ale jeszcze kawałek trzeba podejść. Zaraz wam opowiadam, o co chodzi. Pielgrzymi z odwodnienia. No dawaj. Nie padną. Rzecz jasna, jeżeli jest dużo turystów w jakimś miejscu, to niestety też jest bardzo dużo żebrających i bezdomnych. Pan z ochrony. Z plecakiem nie wpuszczają, trzeba zostawić. Tutaj wszystko, co widzicie, to są hoteliki dla pielgrzymów. Najtańszy hotel, jaki znalazłem, kosztuje 60-50 dolców, ale myślę, że dla lokalnych, tutaj w lokalnych warunkach można znaleźć zupełnie znacząco taniej. No, musimy się przebić. Imam Khomeini, Kauthar, jest tu kilka imamów, ale nas interesuje Reza, Imam Reza, szyici. I trzeba zaznaczyć, że tutaj co roku przybywa około 20 milionów szyitów. Dla porównania, na przykład do Częstochowy przyjeżdża co roku, jak doczytałem się w źródłach, około 5 milionów. Ciężko teraz powiedzieć w czasie świrusa, ale faktycznie Częstochowa jest takim miejscem na punkcie, na mapie Polski dla chrześcijan bardzo ważnym. I ja muszę przyznać, że ja chyba w sanktuarium Matki Boskiej w Częstochowskiej to chyba nie byłem nigdy. Chłopaki rozkładają dywany przed wieczorną modlitwą, a my idziemy dalej. Chyba tamtędy jest droga. Przy każdej możliwej okazji zawsze wspominam o aspektach architektury arabskiej, harmonia, kolorystyka, coś, co tutaj przewodzi. Kamienie do modlitwy. Żeby głową nie dotykać ziemi, to kamyk się kładzie. To ma takie znaczenie, żeby wam teraz nie namieszać,
Tu jest na przykład werset z Koranu. O, taki przekaźnik. Ja bym to nazwał takim przekaźnikiem. A tutaj 2 minarety. Ale złocone. Pana z Almaty z Kazachstanu spotkałem. Tam w zielonym, ale wszyscy w zielonym. Pogadaliśmy trochę po rosyjsku. Trzeba zaznaczyć, tutaj buty trzeba oddać. Trzeba zaznaczyć, że... O kurde, co tu się podziało, ty? Ja już w takich miejscach byłem, na przykład w Iraku. W Karbali. Też miasto szyickie. Ale to rozwala system. Czy wy to widzicie? Ale cudownie, jak pięknie. Zobaczcie, stołeczki do modlitwy. Tak jak wam mówiłem, do Mekki, Medyny ja, kierownik podróży, Wydziału Podróży, wejść nie mogę, bo jestem chrześcijaninem, bo jestem prawosławny. A tutaj w Meszhadzie wszyscy są mile widziani, każda religia. Zobaczcie, dzień poprzedni, a ilu wiernych, ile ludzi. Paweł rozprawia, a ja uważam osobiście, że wszystkie miejsca święte powinny być otwarte dla wszystkich obywateli świata. Wiecie dlaczego? Bo jak się człowiek skupi, to każda religia ma taki sam trzon i taki sam cel. Dlaczego ja na przykład jako chrześcijanin nie mogę pojechać do Mekki, Medyny, pomimo że chciałbym bardzo? Uczę się, skrywam islam, studiuję inne religie, judaizm, buddyzm, po to, żeby bardziej zrozumieć życie. A denerwuję się w momencie, kiedy ktoś mi zabrania pojechać gdzieś, gdzie inni wyznawcy, na przykład muzułmanie, jeżdżą i skrywają, odkrywają swoją wiarę, a ja nie mogę. Dlaczego? Też czujecie taką niezgodę? Złota iglica. Charakterystyczny punkt odniesienia, który kieruje do grobowca imama Reziego. Reziego albo Raziego? Reziego. Czy kierowniku nieprzygotowany? Zgłoszenia nieprzygotowania nie ma. Wszystkie wyczerpane w gimnazjum. I trzeba zaznaczyć, że tutaj również są miejsca, w których składuje się złoto i dary z różnych części świata od wiernych. No więc tutaj wierni przynoszą przeróżne rzeczy, żeby poprosić imama Rezę o zdrowie, o lepsze życie, o szczęście w miłości, o wszystko, o co człowiek się modli. I zostawiają tutaj kosztowności. Safe, o, zabrakło mi tego słowa, safe. Jeśli tutaj przez rok przyjeżdża około 20 000 ludzi, no to wyobraźcie sobie, jaka tutaj musi być skala podarków. Przyznawać się, od kogo tak rozsołem daje. Nie mówcie, że tutaj ktoś rossół gotował, bo normalnie kolendrą zalatuje. Ktoś tutaj chyba sobie posiedzenie zrobił przed przyjechaniem, przyjściem do tego miejsca. Spójrzcie, jaka w ogóle harmonia na ceramice, na płytkach.
Czemu, powiedzcie mi, wszyscy mają buty? Może nie wszyscy. A ja tych butów nie mam. Dlaczego oni chodzą w butach, a ja chodzę bez butów? Dlaczego ja mam mieć grzyba z Afriko, a oni nie? No śmieję się. Coś tutaj nie zagrało. Tutaj jest grobowiec imama Rezy, do którego zaraz wejdziemy i który wywołuje między szyitami a sunnitami, powiedziałbym, taką hoduje nić niezgody troszkę. Meszhad jest nie tylko znany z tego, że przyjeżdżają tutaj setki, tysiące, miliony szyitów i ludzi z innych części świata, ale również jest znany ze złota. I jak ktoś szykuje się na wesele, tutaj foteczka, kuku, jak ktoś się szykuje na wesele, to bardzo często tutaj przyjeżdżają po to, żeby zakupić biżuterię. Pan tym gestem wyrażał duży szacunek do Koranu, bo to jest Koran. Zobaczcie, to miejsce jest bardziej, powiedziałbym, religijno-społeczno-kulturowe. Tutaj rodzinki sobie przychodzą na takie, powiedziałbym, troszkę happeningi, spędzić razem czas. Religia łączy i to bez dwóch zdań, ale również religia dzieli i to też bez dwóch zdań. Już od 20 minut próbuję znaleźć imama Rezę, ale cały czas mi jakoś nie idzie. No nie wiem, w którą stronę mam pójść. A tutaj mamy dużo srebra. Srebra i luster. Meszhad również jest znany ze srebra. Tak jak wspomniałem, ze złota i ze srebra. Teraz już wiecie. I to jest imam Reza Grobowiec. Jednak nie trafiłem. Tutaj proszę zobaczyć, nawet koleżka z afrykańskich stron sobie siedział. Imam Reza. Gdzie go można znaleźć? Słuchajcie. Pióra, strusie pokolorowane, żeby ręką nie bić nikogo, a żeby kulturalnie odganiać ludzi. Grobowiec imama Rezy, 8 imama, jednego z najważniejszych, jak nie najważniejszy dla szyitów. Zobaczcie, jak dzieciątko, pocałuj, ojciec mówi, pocałuj. Bo zaraz to dzieciątko zostawi na ścianie tam. Ja też dotknę, żeby do domu wrócić szczęśliwie. Zobaczcie, dotykają i później twarz sobie obmywają. Opa, mam nadzieję, że nie lizana część grobowca. Jeszcze kratkę dotknę, żeby było parzyście. Zobaczcie, ile tam forsy. Przyznam szczerze, że się tak pogubiłem tutaj. Ale dobrze jest się zgubić. Ale czy ja mógłbym się zgubić, nie będąc tutaj nigdy wcześniej? To jest złe w ogóle określenie, to jest zła definicja, zgubić się. Cały czas zwiedzamy.
Moi drodzy, tam na górze uderzali w bębny, niestety już zakończyli ceremonię i my chyba też z tego miejsca zakończymy ceremonię. Salam alaikum, Ehsan. Salam. Ehsan is my friend. Mój koleżka tutaj, u którego dzisiaj mam nocleg. Czujecie to? Kierownik zawsze się wkręci gdzieś, ale to jest faza, nie? Powiem wam, tyle lat podróżowania i człowiek jeszcze z głodu i bez poduszki i bez, jak to się mówi, bez kołdry przysłowiowej nie zginął w świecie. Moi drodzy, wszystkiego dobrego, kłaniam się niziutko, dziękuję za obecność na odcinku. Proszę zostawić łapeczkę, komentarz, ale również podać odcinek dalej. Jutro będziemy kręcić kolejny odcinek, prawdopodobnie z Ehsanem. Trzymajcie się i wszystkiego dobrego. Proszę pogłaskać czarki i pulpety. Pozdrawiam serdecznie z Mehshadu. Mehshad. Z centrum Gohashad. Gohashad. Z centrum ważnego dla szyitów. Kłaniam się nisko.